Od ponad 20 lat pracujemy ze sprzętem poleasingowym. W tym czasie spotkaliśmy się z wieloma sytuacjami, które mogły się skończyć, delikatnie mówiąc, nieciekawie. Skupujemy sprzęt komputerowy od dużych firm i korporacji. Niejednokrotnie okazało się, że są na nich ogromne ilości danych. Dane prywatne, dane firmowe, dane klientów naszego klienta. Z pozoru komputery były czyste, zostały uprzednio sformatowane, lecz z tymi rozwiązaniami bywa różnie. Dane można w łatwy sposób odzyskać, bo pozostaje po nich ślad. Przede wszystkim nie powinniśmy mylić pojęcia formatowania dysku z usuwaniem danych. Format to odpowiednie przygotowanie nośnika do zapisania na nich nowych informacji. Od strony technicznej wygląda to tak, że dane na dysku nie są w ogóle kasowane. Jedyne miejsce, które zajmują, oznaczone jest jako puste. W związku z tym, do momentu nadpisania nośnika nowymi danymi, możemy w bardzo łatwy sposób odzyskać dane nawet darmowymi aplikacjami. W sieci można znaleźć mnóstwo darmowych aplikacji do kasowania danych, ale nie ma stuprocentowej pewności, że danych tych nie będzie można odzyskać. Poza tym nie sprawdzą się one w przypadku firm, które potrzebują skasować dane na dużej ilości dysków jednocześnie oraz potrzebują certyfikatów potwierdzających ich skuteczne skasowanie. Warto wspomnieć tu tak naprawdę o trzech najistotniejszych kwestiach. O kwestii środowiskowej, ekonomicznej i kwestii bezpieczeństwa. Przede wszystkim rocznie na wysypiska śmieci trafia około 50 milionów ton elektrośmieci, które mają gorszy wpływ na środowisko niż standardowe odpady. Nasza aplikacja ogranicza ten problem. Drugim powodem jest zysk. Po dokładnym, bezpowrotnym usunięciu danych nośniki można ponownie wykorzystać lub odsprzedać. Po trzecie, dlaczego kwestia bezpieczeństwa? Popularną, uważaną za skuteczną jest metoda wiertła, czyli przewiercanie dysku. Niestety uszkadzamy dysk, ale nie likwidujemy danych. W tym przypadku możliwe jest odzyskanie danych nawet w całości. Nasze oprogramowanie wykorzystuje technologię w pełni zgodną z najbardziej restrykcyjnymi standardami ochrony danych. Między innymi najnowszym standardem NIST, ustalonym przez amerykańską Agencję Federalną przy Departamencie Handlu Stanów Zjednoczonych. Taki nasz odpowiednik Głównego Urzędu Miar. Wyobraźmy sobie sytuację, że sprzedajemy nasz prywatny komputer na którymś z portali aukcyjnych. Usuwamy wszystkie pliki, formatujemy dysk, przekazujemy sprzęt, aż tu nagle okazuje się, że ktoś jest w posiadaniu naszych zdjęć, filmów lub co gorsze zeskanowanych dokumentów. Pamiętajmy, że to nie hakerzy stanowią dla nas największe niebezpieczeństwo. Największym zagrożeniem jest brak świadomości ryzyka związanego z kradzieżą naszych danych albo myślenie typu mnie to nie dotyczy, nie mam nic do ukrycia, albo moje dane są nic nie warte.